Dzisiejszy film będzie troszeczkę inny od pozostałych na tym kanale, mimo że będzie ciągle to film o malowaniu obrazu. Do tej pory zwykle pokazywałam Wam mój proces od strony warsztatowej. Tym razem jednak chciałam pokazać, a właściwie opowiedzieć o tym, co jest wcześniej, czyli o tym, w jaki sposób powstaje koncepcja. Zwykle, zwłaszcza kiedy zaczynamy się uczyć rysowania, malowania, skupiamy się bardzo na tej stronie warsztatowej. Jednak zauważyłam, że z czasem, kiedy nasze umiejętności rosną, przynajmniej dla mnie, coraz większą rolę odgrywa ten proces koncepcyjny, zastanawianie się nad tym, co chcę powiedzieć poprzez dany obraz. Jak przyjrzycie się moim pracom, to możecie dojść do wniosku, że bardzo często zajmuję się taką troszeczkę ładniejszą stroną rzeczywistości. Lubię skupiać się na tym, co piękne, na tym, co przyjemne i sympatyczne. Można powiedzieć, że moja przysłowiowa szklanka w twórczości, ale także w życiu jest do połowy pełna. Jednak tym razem było troszeczkę inaczej. I opowiem Wam dzisiaj o obrazie, który powstał na początku tego roku, czyli zanim jeszcze zaczęłam publikować regularnie na YouTubie, więc nie mam żadnego materiału pokazującego, jak obraz powstawał, ale w sumie może to i dobrze, dlatego że nie o tym będę mówiła. Będę mówiła o koncepcji i o pomyśle, a nie o samym procesie tworzenia. Obraz ma tytuł Ona i Alzheimer, więc można się łatwo domyślić, czego dotyczy ta praca. Jest dla mnie bardzo osobistą pracą, dlatego że na tym obrazie przedstawieni są członkowie mojej rodziny, a więc osoby, które znam i które kocham. I w momencie zrobienia zdjęcia te kilka lat temu od razu wiedziałam, że jest to temat, z którym będę miała problem, że jest to trudny temat. Nie czułam się gotowa i myślę, że pewnie dlatego tak długo zwlekałam. Tak się zdarza w przypadku właśnie takich tematów, które przyciągają moją uwagę, że im ten temat jest dla mnie trudniejszy, tym dłuższa jest ta przerwa pomiędzy wykonaniem zdjęcia, a momentem, kiedy zdecyduję się zacząć pracować nad obrazem. W tym przypadku to była chyba najdłuższa przerwa, jaką do tej pory miałam, bo trwała właśnie te 6 do 8 lat. W końcu się jednak zdecydowałam, przełamałam ten strach i okazało się, że sam proces tworzenia obrazu, szkice wstępne i potem malowanie pracy był jakby najłatwiejszą częścią dla mnie w tym wszystkim, bo wtedy mogłam już skupić się na tej stronie malarskiej, a nie na tej stronie emocjonalnej aż tak bardzo. I było to o wiele prostsze. Natomiast w momencie, gdy skończyłam pracę, to cały ten strach, moje obawy i wątpliwości, to wszystko powróciło. Zastanawiałam się, czy oddałam to, co chciałam na tym obrazie. Zastanawiałam się nad tym, co powie na to moja rodzina, co oni będą myśleli o tym temacie. Nawet teraz, kiedy tworzę ten film, nawet teraz towarzyszy mi pewna obawa jeszcze, mimo że ten obraz został już pokazany na Facebooku, mimo że wisi w tej chwili na wystawie w Warszawie, to cały czas przez to, że to jest taka osobista sprawa, jest we mnie pewnego rodzaju lęk przed jakby pokazywaniem jakiegoś takiego wnętrza siebie. Ja mam troszeczkę introwertyczną naturę. U mnie znacznie więcej dzieje się wewnątrz niż lubię pokazywać, więc mówienie o tematyce choroby, o tematyce związanej z moją rodziną, o rzeczach bardziej takich osobistych jest dla mnie bardzo, bardzo trudne. Ale jednak postanowiłam to zrobić, dlatego że wydaje mi się, że w pewnym sensie będzie to dopełnienie do obrazu, czyli zakończenie całego procesu, najdłuższego chyba procesu tworzenia w mojej karierze, który w sumie te około 8 lat zajął. Dlaczego ten obraz był dla mnie taki trudny? Dlatego, że zmusił mnie do wyjścia z mojej strefy komfortu.
Nie jest to ładny temat, jest to bardzo trudny temat i w dodatku bardzo osobisty. Obraz przedstawia moją ciotkę i wujka. Oboje są już po 90. Od kilkunastu lat jestem świadkiem ich zmagań z rzeczywistością zmienioną przez chorobę wujka, przez Alzheimera. W obrazie próbowałam oddać moje spojrzenie na tą dwójkę starszych ludzi zmagających się z nieuleczalną i bardzo wyniszczającą chorobą. Chorobą, która zmieniła mojego wujka, błyskotliwego, inteligentnego i eleganckiego człowieka, w staruszka nie zdającego sobie sprawy z tego, co się wokół niego dzieje. W tym obrazie chciałam pokazać, jak Alzheimer odbiera człowiekowi jego wspomnienia, język, a także wizerunek. Jak zmienia świat wokół niego, jak wpływa na życie najbliższych i ogranicza ich kontakty ze światem. Postanowiłam wykorzystać głównie dwa kolory, niebieski i żółty. Chciałam podkreślić dualizm sytuacji. Z jednej strony mamy do czynienia z miłością i troską o ukochaną osobę. Z drugiej strony w życie wkrada się cierpienie, smutek, osamotnienie i niestety brak nadziei na poprawę sytuacji. Główna postać na obrazie nie jest świadoma swego otoczenia. Jest zamknięta w sobie i skupiona na własnym cierpieniu fizycznym. Druga postać, ciotka opiekunka, jest niczym satelita krążący wokół swego podopiecznego. Jest łącznikiem ze światem zewnętrznym, choć ona też jest naznaczona cieniem rzucanym przez chorobę. Dlaczego w końcu zdecydowałam się namalować ten obraz? Co zaważyło na tej decyzji? Może zabrzmi to troszeczkę górnolotnie, ale chodziło mi o prawdę, o przekazanie prawdy o moim wujku, opowiedzenie jego historii. Mój wujek był opowiadaczem w naszej rodzinie. Jako dziecko uwielbiałam słuchać jego historyjek, takich zwykłych, prostych historyjek z życia jego rodziny. Historyjek, które opowiadał w taki sposób, że ja zawsze słuchałam ich z zapartym tchem, nawet jeżeli to były historyjki, które wcześniej już opowiadał mi wielokrotnie. Miałam swoje ulubione historyjki i prosiłam go o powtarzanie ich. I najgorszą, może nie najgorszą, ale takim, nie wiem jak to wyrazić, paradoksem życiowym, kiedy choroba już dawała mocno znać od sobie, kiedy zaczęła się uwidaczniać, tym, co najbardziej i w pierwszej kolejności zaatakowała, była mowa, słowo. Pamiętam ten trudny okres, kiedy wujek próbował jeszcze ciągle coś opowiadać, a zaczynało brakować mu słów, kiedy myliły mu się te słowa, kiedy bardzo się frustrował właśnie z tego powodu. I był to chyba dla mnie taki najtrudniejszy moment, kiedy musiałam patrzeć na to, jak on zdawał sobie jeszcze sprawę z tego, że to już jest niezbyt dobrze i wiedział, że będzie też gorzej. I po to powstał ten obraz. Chciałam opowiedzieć jego historię, mimo że on sam, a może właśnie dlatego, że on sam nie może już jej opowiedzieć. Chciałam, żeby ta historia była o nim, ale też dla niego, żeby pokazać tą prawdę o końcówce jego życia. I to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. A na zakończenie jeszcze kilka ujęć z wystawy Kobiecej Strony Sztuki, z 4. edycji tej wystawy. Zrobiłam te ujęcia na wernisażu w Warszawie, także możecie zobaczyć, jak to wyglądało i gdzie wisi ten obraz. A jeżeli jesteście w Warszawie albo będziecie przejazdem, to do początku lutego będzie można w Defabryce ten obraz zobaczyć.